Mordo, ty byłeś kiedykolwiek w Johannesburgu na Szmateksie? Dobra, mordula ten na obiad sobie michę umył. Warszawa, 1944. Idziemy do kościoła, który był łącznikiem pomiędzy kulturą RPA, Johannesburgiem, a kulturą polską. Szanowni Państwo, thank you so much, brother. Szanowni Państwo, witam, hello. Witam w dzisiejszym dzień. Hello, brother. Dzisiejszy dzień, nowy odcinek, 4. odcinek. Czekaj, przejdę, mordo, po afrykańsku. 4. odcinek, to jest moja dzielnia. Muszę tutaj zawiązać mocno na ręku, żeby przez przypadek mi kamera nie uciekła. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam rozwarstwienie społeczne, bo teraz jesteśmy w CBD, Central Business Department, czyli tutaj biznes kiedyś się kręcił, dzisiaj już się nie kręci, więc kurde, powiem Wam, że pokażę Wam naprawdę rozwarstwienie, którego nigdzie indziej nie zobaczycie, dlatego że pojedziemy w bardziej taką ekskluzywną dzielnicę, ale póki tam się dobijemy, to musimy cholera przejść kawałek. Hello, brother. Hello, very good, brother. Tutaj wiecie, teraz przejdziemy sobie tam na przystanek, przejdę do prawej, żebyście mogli zobaczyć troszkę. Ja wciąż nie mogę wyjść z podziwu, jak to możliwe, że centrum miasta reprezentacyjne wygląda jak wygląda. Za kratami. Mandarynki po jednym ranie, to jest zarąbiste. Zostawcie łapeczkę i komentarz, podajcie odcinek dalej, żeby kierowniczy sandał nie wpadł w żadne gówno. Powiem Wam, że jestem w Johannesburgu już kolejny dzień ze względu na to, że muszę się zaklimatyzować, bo słuchajcie, to miasto leży na wysokości 1750 metrów nad poziomem morza, więc tutaj jest po prostu mniej tlenu. Ciało musi się zaklimatyzować do warunków, bo jak wpadniesz i wypadniesz, no to możesz po prostu czuć się bardzo zmęczonym. Druga kwestia jest taka, że na początku podróży zawsze trzeba wchłonąć ten klimat, który tutaj jest. Wiecie, o co chodzi? Jak nie wiecie, to ja Wam pokażę na odcinkach. No trzeba to wchłonąć na spokojnie, tak, bez większych, wiecie, perturbacji, pospać sobie, zjeść tego jedzenia, flory bakteryjnej złapać tutejszej, zobaczyć, o co chodzi w tej części świata. Okna powybijane. Kto tam mieszka? Tam ludzie mieszkają. To są budynki niektóre przejmowane z różnych takich, wiecie, biznesowych wieżowców, na których oni sobie mieszkają. A tam zobaczcie, w oknach normalnie prześcieradła. Kurde, robi to wrażenie. Niesamowite wrażenie. Ogólnie ceny tutaj dla lokalnych są bardzo wysokie. Inflacja od tamtego roku, od 2 lat, powiem Wam, że idzie jak szalona. Banany, słuchajcie, po jakieś 30 groszy, po 20 groszy. A to już jest Plain Street. I tutaj już jest dużo tak zwanych rzezimieszków, którzy mogą niestety nabroić. Na tej wysokości jest naprawdę zimno. Kurde. I wiecie, jakie tutaj przestępstwa są? No takie bardziej pospolite. Wyrwanie kamery, wiecie, no kradzieże, nie kradzieże. Rozumiecie sami. Ja Wam powiem jedno. Niezależnie od tego, co Wam mówi, to tutaj jest Szmateks i tutaj mogę kupić kurtkę. Ja pierdzielę. Idę kurtkę kupić. Normalnie kurtkę idę kupić. 150 taki jacket kosztuje. Mordo, ty byłeś kiedykolwiek w Johannesburgu na Szmateksie? To jesteś. 150 ranów. Czujecie? O kurde. Widzicie, szanowni państwo, jak sytuacja wygląda. Kurtki nie kupiłem, bo powiem wam, albo jakieś małe, albo jakieś takie, wiecie, wielkie, jak na jakąś personę 3 metry, 120 kg. O, jakieś ciasteczka można kupić
Zobaczcie, jakie kanapki wypchane kiełbasą. Tutaj się nie bawią frytki jeszcze. Ciastka po 10. 10 to chyba będzie około 2 zł. Pączki też 2 zł. Coś takiego. Hello, brother. Zobaczcie, wyszliśmy już z tego głównego centrum. Już troszkę lepiej. Już tutaj sytuacja się nieco, powiem szczerze, zmieniła. Gdzieś tak to są chyba takie busiki miejskie, którymi można się przemieszczać. Ale ręki nie dam uciąć. Co ja bym dał, żeby wleźć tam do tych, wiecie, do tych budynków. Ale tam musi być kosmos. A my idziemy, gdzieś tutaj mamy taki, wiecie, przystanek. To tak zwane na słowo sandała. Wiesz, że ponoć jest, ale nie wiesz, czy działa. No nie powiecie mi, że klimatu nie ma, co? Jest klimat. Kurde, szefie. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem, wiecie, w takim 6-milionowym mieście, które łączy się z Pretorią i tworzy takie wielkie megalopolis, które liczy jakieś 16 milionów ludzi. Morda zakaszlał. 16 milionów ludzi to jest, wiecie, to jest ogromne skupisko ludzi. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tutaj bezrobocie wynosi około 40%. To jest ogromnie dużo. Dla porównania w Polsce wynosi około 6%. To wyobraźcie sobie, że prawie co druga osoba tutaj nie ma roboty. Czujecie bit? To jest ogrom. Włosy można zrobić. Jak ktoś nie ma włosów, no to nie zrobisz. No u mnie to na brodzie można by było. O, chłopaki z Bangladeszu albo z Pakistanu. Oni tutaj się i mają, wiecie, biznesem małym, drobnym. Ty, tutaj dzisiaj to jest 10 stopni. O, ja takim busikiem powinienem właśnie jechać. Tylko pytanie, gdzie jest moja stacja? Ten w autobusie pewnie myśli sobie, kurde mordo, co ty tutaj robisz? Co ja tutaj robię? O kurczę. Więcej będziecie mieć ujęć z frontu, bez mojej twarzy, bo niestety jak kręcę siebie, to bardzo mocno rzucam się w oczy, więc będę minimalizować tę opcję kręcenia. Dlaczego? No dla bezpieczeństwa, nie? Ale z drugiej strony, no to dla większości z was będzie nawet i lepiej, bo nie będziecie widzieć często mojej twarzy. Dobra, mordula ten na obiad sobie michę umył. A co tam będziecie cykło, nie? Bus entrance. Tutaj gdzieś powinny być te busy. Ja też dzisiaj powinienem coś zjeść na mieście. Ostatnio troszkę powiem wam, że ignorowałem takie jedzenie na mieście. W sensie brałem, kupowałem i w hotelu. Ale dzisiaj coś sobie zjemy. Na spokojnie wszystko. T2. Gdzie on jedzie? Nie wiem. Jeszcze aż taki dobry wjechany z bólu to nie jestem. Koleżka po prawej, co tak biegnie? Z Malawi. Poznałem już z Malawi, z Tanzanii, z Zimbabwe. Skąd tam jeszcze? Jednego ziomka z Sudanu. Kurde, mega dużo imigrantów. Wszyscy ekonomicznie. Nikt tutaj nie przyjeżdża, wiecie, po odpoczynek, tylko tutaj ludzie przyjeżdżają po pieniądze. No. Praca, pieniądze. Stacja autobusowa, Johannesburg Park Station. To tutaj w sumie dojechaliśmy wtedy pociągiem tym, ale stąd jest ten autobusik, który zawiezie nas na Rosebank gdzieś tam. Pomimo wielkich chęci chyba będziemy jechać tym pociągiem, bo niestety nie mogę znaleźć tego autobusu. A te busy jadą na nie wiadomo gdzie. Ciężko się, wiecie, dogadać logistycznie. Wszyscy mówią, weź taksówkę, nie kombinuj, weź taksówkę. No to jak mam brać taksówkę, no to już wolę pojechać tym pociągiem. Bilecik, kilka złotych i wiesz, 2 stacje i jesteś. No chciałem pojechać tak jak lokalni. Rozumiecie cały przekaz kanału? Kurde. Ale mi się nie udało, no. Park Station, tu można jechać koleją do dzielnic, gdzie robota jest lepsza. Bo zobacz, tu nie są przypadkowe fury. Takie fury to już należą do zamożniejszych. Park Station. Zobaczcie, jakie ładne. Czysto, kurde. Jak
cofnąć 5 minut na odcinku wstecz, no to jest różnica, co? Zobaczcie, ekipa siedzi, ty. Ty, to jest stacja chyba pociągowa, a nie metro. Ale się wpierdzieliłem, co? Ty, nie udało się znaleźć autobusu, ale udało się namierzyć pociąg, ty. Ale pokręcone tutaj jest. Naprawdę, pojadę tym Gautrainem. Tutaj, jak się domyślacie, nie ma zbyt dużego ruchu, bo jest za drogo, no. No jest o wiele droższy niż transport takim busikiem miejskim, więc ludzie tutaj nie przychodzą. Znaczy przychodzą ci z większym portfelem, którzy zarabiają więcej niż 1000 zł miesięcznie. Wejście jedynkę, thank you. To Rosebank. Is this direction? Brother, Rosebank. Yes? Okay. Eskalatorem, czyli tymi schodami jeżdżącymi w dół i będzie. Bardzo pomocni są, wiecie? To jest właśnie dziwny kontrast. Jak już tak się zbliżysz do tych ludzi, są bardzo pomocni i fajni, ale ten poziom bezrobocia napędza przestępczość i no niestety nie czujesz się tutaj komfortowo. Zobaczcie. Kilka osób siedzi, nie? Trzy miejscowe siedzenie. No jedziemy luksusowo. Nie będę wam tutaj ściemniał, bo to jest luksus. Bilet 8 zł za 2 stacje. Kurde, mówię do ziomka, że ty stary, to jak w Ameryce ceny. On mówi, za dobre rzeczy to się płaci. No i ma rację. Ale kurczę, po co robić rzeczy, na które ludzi nie stać? Albo trzeba zrobić tak, żeby ludzi było stać. Ten przykład w ogóle tej serii Wizyty w Johannesburgu pokazuje, że chęć zmiany na siłę nie zawsze jest dobra. Bo zobaczcie, ciemnoskórzy zyskali możliwość głosowania ogólnie władzy, doszli do władzy razem z Nelsonem Mandelą, ale w długiej perspektywie niestety to nie przyniosło żądanych efektów. Rosebank. Jesteśmy. Trochę zamotałem, ale to zasada jest taka. Jak zamotasz, to i tak znajdziesz. Dawaj, Paweł, otwieraj. Piknięte. I idziemy na zewnątrz. To jest dzielnica biznesowo-artystyczna. Dzielnica ponoć bardzo bezpieczna. Dzielnica ponoć jako punkt wypadowy proponowana przez innych. Nie to, co u mnie, ale za mnie przykładu pamiętajcie, nie wierzcie, bo ja nie jestem dobrym przykładem do podróżowania, takiego jak widzicie na kanale. Chłopaki z Volta. I jesteśmy na Rosebank. Hello. Very good, brother. I to jest właśnie Rosebank. Kurde, jaka różnica, ty. Nie wiem, gdzie tędy dojdę. Idę trochę się poszpędzam. Tam niby jest jakiś market z takimi, wiecie, z rękodziełem afrykańskim. Więc może tędy będę w stanie przejść, ale to bardziej wygląda, wiecie jak? To bardziej wygląda jak budynek, w którym są umieszczone różnego rodzaju biura. Tak mi to wygląda. Robi wrażenie, co? Kurczę, jak aż po prostu, aż ciężko uwierzyć. Zobaczcie, normalnie tak bardzo europejsko, czysto. Widzicie, dzielnica dzielnicy nierówna. Ale sam fakt, że tak naprawdę... Czekaj, zobaczę w ogóle, ile tutaj owoce kosztują. O, ziomek w takim swojskim tym. Co tu mamy? Limonki 25, to 5 zł. Gruszki 4 zł za kilogram chyba. Jabłka też chyba 4 zł. Hello. Good. I make some research about the prices. Dobra, tędy, ty. Zobaczcie, za dużo tutaj towarzystwa też nie ma. Bo to już na pierwszy rzut oka. Ale widać, że tutaj jest zamożnie. Normalna europejska galeria. Co ja wam będę mówić? Ale robi wrażenie, co? Ta dysproporcja, którą widać na odcinku dzisiaj. Ogromna. Taka wręcz uderzająca. Zauważcie, ile tutaj już jest białych twarzy. Zupełnie inny klimat, ty. Tak dziwnie aż.
Zobaczmy, jaki widok z okna. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Zawijamy się z galerii. Tutaj nic dla nas nie ma. Ile kosztuje litr paliwa w RPA? Podchodzę, pokazuję, bo to jest dość ciekawe. Diesel kosztuje, moi drodzy, 7 zł. Benzyna kosztuje 6,36,40. Wow, to można powiedzieć, że tyle samo co u nas w Europie. No, przyznam szczerze, że oprócz tych krajów, w których jest ogromny deficyt i gdzie się kupuje paliwo pod ladą tak zwaną, to tutaj jest naprawdę wysoka cena. A wysoka cena paliwa determinuje wysokie koszty wszystkiego praktycznie. Od jedzenia po wszystko, co jest wokół was. Dlaczego? Bo żeby nawet taki słup, który daje oświetlenie na drodze, dowieść, no to trzeba zużyć paliwo. A jak trzeba zużyć paliwo, no to trzeba je kupić. No, rozumiecie. Parking, na górze ząbki, żeby jakiś delikwent nie zechciał się wdrapać. Tutaj wszystko jest ekskluzywne. Suszenie, pranie, wszystko jest ekskluzywne, drogie, czyste. Nie no, przyjemnie wygląda. Taka trochę mieszanka, bym powiedział, na moje oko, to jest mieszanka takich Stanów Zjednoczonych i Anglii w jednym. 20 stopni pokazuje, 19,7, ale ja to im nie wierzę. Powiem wam tak, jadę sobie kawałeczek jeszcze tutaj przez tą dzielnię do takiego miejsca, w którym jest polski monument. Ciekawe w ogóle połączenie RPA i Polski, ale opowiem wam o tym na miejscu. Dość nietypowe, zwłaszcza na tak dużej odległości, nie? Dojechałem na Sasko. Tutaj jest właśnie ten polski pomnik, ale dzielnica taka, powiedziałem, już z góry. Widać, że dla wysoko postawionych, taka wiecie, ekskluzywna. To od razu czuł, cholera! Ty, w tych miastach w południowej Afryce to w ogóle nie dbają o pieszych. Zauważcie, że tutaj praktycznie chodników nie ma. Z reguły tylko i wyłącznie poruszają się samochodami ze względów na bezpieczeństwo. I tyle. Kurde, nogę trochę wykręciłem. Wielki mur. Brama jakby do jakiegoś pałacu. Zamknięta. Powiedzcie mi, jaki jest głębszy sens mieszkania w takich miejscach? Jakby się miało wybierać. No ja nie wiem, co musiałoby się stać, żebym ja zechciał mieszkać w Johannesburgu, kurczę. Takich ziomeczków, co sprzedają na skrzyżowaniach, no to dużo tutaj. Próbują trochę dorobić. Ciężka robota, słuchajcie. Cały czas z auta podjeżdżają, odjeżdżają, olewają. A to jest James Gray Park. I tutaj jest ten pomnik. Ale ja widzę, że tu chyba będzie trzeba, nie wiem, przeskoczyć chyba? Czy tu jakieś wejście jest, szefie? Ja naprawdę nie ogarniam. Jest park. Park jest zamknięty. Nie da się go otworzyć, bo jest na kłódkę tutaj. Tutaj jakaś w ogóle, zobaczcie, żeby przeskoczyć. Tam jest pomnik. To komu ten park jest zrobiony? Moi drodzy, nic nas nie zatrzyma. Jak już taki kawał drogi człowiek przeleciał, to tutaj też trzeba dotrzeć. Tu ziomeczek jakiś sobie kima. Przewodnik. Pomnik ten został odsłonięty w 1981 roku. To w sumie pierwszy taki pomnik na świecie, a zwłaszcza w Afryce, moi drodzy. Dlaczego mówię, że to pierwszy pomnik na świecie? Ponieważ 81 rok, jak wiecie, no to jeszcze komuna, Związek Radziecki, był zakaz
zakaz permanentny o mówieniu o Katyniu. 2 duże bloki granitowe, po środku rozdzielenie i w sumie na środku krzyż, który ma symbolizować brutalną historię, która miała miejsce. 1944 rok. Południowoafrykańscy piloci z bazą we Włoszech, moi drodzy, zrzucali pomoc humanitarną nam, Polakom, nad Warszawą. I tak właśnie, aż mi głos zadrżał trochę. Ja jestem taki, wiecie, sentymentalny i powiem wam, że rozkleja mnie pamięć o Polsce, o polskości, o tym, co było u nas tak daleko od naszego domu, od Warszawy, od Polski. Zobaczmy sobie, co napisane jest na tablicach. Warszawa, 1944, tu pewnie będzie właśnie o tej pomocy. Ku pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego i polskich lotników, którzy wspierali Armię Krajową. Katyń, 1940 rok. Pamięci 14,5 tysiąca polskich jeńców wojennych zamordowanych przez oprawców Stalina. Zwłoki 4254 tych jeńców zostały rozpoznane w masowych grobach w Katyniu w Związku Radzieckim. Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie. Tutaj co mówiłem, II wojna światowa. Loty zrzutowe nad Warszawą ku chwale lotnictwa południowoafrykańskiego. Wdzięczni Polacy. W 1944 roku Jan Smutsa premier ówczesny, przyjął 500 dzieci, sierot, które uciekały z gułagów na Syberii wraz z Andersem. Powiem wam, że południowa Afryka, pomimo że jest tak daleka nam, Polakom, no to przyłożyła dużą rękę pomocy naszym ludziom. Wiecie, też trzeba powiedzieć, że lotnicy południowoafrykańscy, o których wspominałem, którzy startowali z Włoch i lecieli bardzo nisko nad Warszawą, żeby zrobić te zrzuty, bardzo często ryzykowali swoje życie. No i wielu poległo. Poległo w pomocy dla nas. Niesamowite miejsce, aż mam ciary. Słuchajcie, 81 rok, zobaczcie, w jak dobrej kondycji jest pomnik. To nie jest takie hop-siup, żeby przez tyle lat on był tak zaopiekowany. To pokazuje, że Polonia tutaj jest, funkcjonuje, ale niestety, szanowni państwo, nie było takie proste, żeby z tą Polonią się skontaktować. Eukaliptus, drzewo eukaliptusowe, piękne, stare. Ale esencja, uwielbiam. Najlepsza esencja jest z liści. Powiem, ale zapach. Powiem wam, że próbowałem nawiązać kontakt z organizacjami polonijnymi tutaj w Johannesburgu czy w Pretorii. Ciężko. Jakby to co najmniej, nie wiem, świat się tutaj zatrzymał. Oni są, ale nie chcą się chyba ujawniać, nie wiem. Jarka mi się udało namierzyć. Z Jarkiem jest odcinek 3, więc można sobie obejrzeć. Nie mogę uwierzyć, słuchajcie, przepiękny park, 0 ludzi, oprócz tam kilku bezdomnych, których namierzyłem, i zamknięty. Dla przestrzeni publicznej, zamknięty, normalnie zamknięty. Przyjeżdżasz, stawiasz namiot, albo kimasz taką na otwartej przestrzeni, jak tam ktoś, voila, i żyćku płynie. Nie trzeba płacić za wynajem. Dokładnie. Droga Polonio, tutaj w Johannesburgu, pozdrawiam was serdecznie. Chylę czułko za waszą pracę, za pamięć, którą darzycie, polską historię. Dziękuję w imieniu swoim i widzów. Pomnik ku pamięci tego, co wydarzyło się w Katyniu, obok drzew eukaliptusowych. Przysiadłem sobie na słoneczku. Teraz namierzam parafię polską. Idę sobie na koniec odcinka odwiedzę, zobaczę, czy tam ktoś jest. Dostałem kontakt, że był kiedyś pan Dariusz. Ojciec Dariusz, ksiądz Dariusz, ale chyba został przeniesiony do USA, albo się sam przeniósł. Nie wiem, jak to tam działa. Myślę sobie tak, że ja chciałem pojechać do Katynia, jak była ta druga seria z Rosji. Zobaczcie sobie zresztą. I byłem na granicy białorusko-rosyjskiej i do Katynia miałem dosłownie, nie wiem, może ze 100 km, ale cofnęli mnie. Nie pozwolili mi przejechać, pomimo że miałem wizę.
nie pozwolili mi przejechać, bo niestety nie mają systemu do wiz elektronicznych, w którym mogliby tak jakby przybić pieczątkę i zaznaczyć, że ja wjechałem tamtędy. No więc jak masz elektroniczną, to nie przejedziesz tak lądem. Musisz mieć papierową, wbitą taką, wiecie, naklejkę, nie? Z ambasady. No niestety. Ale ja tam jeszcze dojadę i tam opowiem wam, jak to wygląda i jak to było. Dokładniej. To jest nie do opisania, że człowiek człowiekowi może zrobić coś takiego, moi drodzy. Chore. Chore. 1,5 kilometra mamy do tego kościółka polskiego, świętego Józefa Robotnika. Te domy naprawdę są piękne. Powiem wam, że tak co nieco tutaj zza ogrodzeń widać. Chociaż jak są takie wyrąbane ogrodzenia jak to, no to nic nie zobaczysz. Ale czasami są niższe, jak tutaj, to można zobaczyć po prostu no piękne chaty, piękne, które próbują, że tak powiem, obronić swoją prywatę. Tam widzieliście ziomka, co podlewał. Taki gość, który będzie ogrodnikiem, taka pani, która będzie sprzątać bądź gotować, około 1000 zł miesięcznie. Przeważnie mieszkają w tym samym miejscu, przeważnie dostają wyżywienie, też mogą jeść, więc mają, że tak powiem, te 1000 zł już dla siebie. Z punktu widzenia braku perspektywy pracy, no to nie jest to takie złe, bo znalezienie samego miejsca do mieszkania to już jest wyzwanie tutaj. Zauważyliście, że tutaj od mojego przyjazdu ani razu nie widziałem ani pulpeta, czyli kota, ani czariny, czyli psa. Zauważyliście to? Nie ma. Mówię wam, nie ma. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to zjedzone. No kurde, nie mam innego pomysłu. Idziemy do kościoła, który był łącznikiem pomiędzy kulturą RPA, Johannesburgiem, a kulturą polską. Dlaczego tak mówię? Lata 80. do tego czasu trzeba się cofnąć, ponieważ wtedy właśnie była największa emigracja Polaków tutaj właśnie do RPA za pracą, moi drodzy. Słuchajcie, rok 81, stan wojenny. Walka rządu komunistycznego polskiego pod naciskami innych z Solidarnością, która chciała zmian, wolności. No i słuchajcie, i wtedy rząd RPA otworzył furtkę. Potrzebował inżynierów, potrzebował pracowników wykwalifikowanych. Człowiek wykształcony w Polsce, a Polska kształciła dobrych ludzi. My Polacy jesteśmy bardzo pracowici i sumienni w tym, co robimy. I dokładni, to jest ważne, bo na przykład jak weźmiesz nawet hydraulika z Polski i hydraulika z Anglii, no to ten Polak ci zrobi 5 razy lepiej i szybciej i taniej. No może nie dzisiaj już, ale tak wcześniej było. Do czego bije? Do tego, że rząd RPA otworzył nabór. Szukamy inżynierów, szukamy ludzi wykształconych, szukamy dobrych pracowników, żeby rozwijali nasz kraj. I wtedy, moi drodzy, dawali bilety z Polski do RPA, opłacali bagaże, ogarniali zakwaterowanie w hotelu na dzień dobry, ogarniali pracę legalną, to trzeba podkreślić, legalną. Jarek, to co mówił Jarek na odcinku 3, bardzo dobrze wpisuje się właśnie w ten konspekt, o którym właśnie mówię. Ale nie powiedział o tym, to było realne werbowanie Polaków, żeby wzmocnili ekonomikę kraju. Ciekawe, prawda? Lata 80. A jeszcze ciekawsze jest to, że taki Polak, który był inżynierem i który na przykład mógł pójść do fabryki wydobywania złota, bądź chromu, bądź innych pierwiastków, surowców, to moi drodzy, on w kilka miesięcy był w stanie, uwaga, zarobić na taką chatę z basenem tutaj, że w Polsce to chyba musiałyby, nie wiem, ze 2 albo 3 pokolenia pracować na to. Niesamowite. Szukasz gościa, który pomaluje ci ścianę? Zadzwoń do Vincenta, on ci to zrobi. My tutaj mamy właśnie, bo przeszedłem, niestety, to jest właśnie Polskie Centrum Duszpasterskie, prowadzone przez
chrystusowców, którzy swoją siedzibę mają w Poznaniu, pozdrawiam serdecznie i upraszam o lepsze odpisywanie na maile, bo nie odpisujecie. Idziemy, zobaczymy, czy można coś tutaj wejść, zobaczyć. No tak to wygląda, moi drodzy. Parafia zabezpieczona, po zęby. Słuchajcie, no jestem ciekaw, jak ogólnie tam zadzwonić, jak tam się dostać, czy jest jakiś dzwonek, czy cokolwiek, żeby można dać znać, że człowiek tutaj przyszedł i chce pogadać. Skrzyneczka na listy, z tamtej strony nie było wejścia, tutaj można pewnie list napisać z prośbą o pomoc, jeżeli ktoś się wstydzi przyjść i poprosić. I w sumie pewnie tak było też kiedyś, nie? Słuchajcie, tutaj jest wejście. Tutaj bawi się Polonia. Tutaj spotykają się. Tutaj pielęgnują tożsamość polską. Lecimy. To kiedyś działało? Nie brzmi, jakby działało. Niestety nie działa. To jest punkt, w którym Polacy, jak tutaj przybywali, to od razu kierowali się w tę stronę. Dlaczego? Bo tu była wiedza. Z reguły ludzie przyjeżdżający z Polski nie mówili dobrze po angielsku. Nie każdy znał angielski perfekt, więc był zagubiony. Dokumenty, legalizacja pobytu, wiecie, te wszystkie rzeczy, tutaj właśnie pomagano. I tutaj też można było zdobyć informacje, zdobyć radę, zdobyć pierwsze meble, zdobyć informacje, gdzie można kupić wynająć tanie mieszkanie, jeśli ktoś nie miał zapewnionego. Więc to faktycznie, moi drodzy, był punkt wyjścia. I człowiek, jak przyjeżdżał tutaj, to nie czuł się zagubiony. On po prostu miał tutaj bratnie duszę w tych latach 80., 90., myślę, że 2000. Teraz tak samo, nie? Ale z tego, co zdążyłem właśnie przeanalizować, to ta Polonia bardzo mocno się rozproszyła. No i niestety każdy sobie rzepkę skrobie, co przekłada się na mniejszą ilość tych Polaków tutaj, nie? Jak się tam dostać, ty? Poszedłem dookoła. Podzwoniłem po bramkach, nikt nie otworzył, w sensie nawet nie odpowiedział. Ostatnia szansa, no to będzie zajrzenie tutaj do szkoły lokalnej, która jest tutaj obok właśnie, na wprost nas. I zapytanie tam, może kurde coś tam będzie. Dzięki. Może się uda kogoś namierzyć. Nadzieja właśnie umarła. Pani ze szkoły sprzątająca powiedziała, że ona w niedzielę widzi, jak inni tam idą. I ich widzi, że dzieci idą na szkółkę niedzielną języka polskiego. Cholera jasna, no niestety się nie udało. Lipa, no. Deszcz się rozpadał, zamówiłem Ubera. Magoto jedzie po mnie. Jedzie 4,9 ta ocena, czyli dobrze. No niestety ubolewam nad tym, że mi się nie udało złapać nikogo z Polski, bo to jest, powiem wam, no przykre trochę. Chciałem wam pokazać trochę takiego polskiego ducha. W niedzielę ponoć można by było spotkać, bo są te szkółki, no ale ja do niedzieli no to już będę bardziej na południe od Johannesburga, więc niestety odpada. No szkoda. A wysłałem tyle wiadomości po prostu, żeby się skontaktować z kimś tutaj i lipa. Zobaczcie to, jedzie ten ziomek, Magoto, i w Uberze tutaj, w RPA jest taka zakładka bezpieczeństwa. Zadzwoń do ochrony, nagrywaj dźwięk, udostępnij status, zgłoś problem z bezpieczeństwem. Normalnie tutaj, wiecie, takie akcje są, nie? Co tam, Magoto? Dawaj, 1,2 km. Jeszcze ci zostało. No, słuchajcie, no jadę tutaj z Eliaszem. He is from Limpopo. Ten, co mój kolega, Patu, właśnie z północy RPA. Kolega tutaj, Eliasz, właśnie na taksówce robi. Jedziemy sobie i właśnie mówi, że now is dangerous time in South Africa. Now it's dangerous. It's not like before. Before it was better. Before it was better. Now it's very dangerous. Słyszycie, co lokalni mówią? So you, at night, you are not walking alone at night? Night you can walk, yeah. No. No, you can walk. So the safe issue. Słyszycie, no, że tutaj faktycznie kogo nie spotkano, to mówi, że wieczorami nie ma łażenia. Nie ma łażenia, zbyt duże prawdopodobieństwo właśnie takiego rabunku, napaści z bronią w ręku między innymi. Are you afraid? No. To be here? No. No. It's good, Elias. Don't worry. During the day it's fine. It's fine, yeah? At night? It's not fine. Night, no. Even night I'm not taking the trip to come this way.
Really? No, Ja wracam na chatę do najgorszej dziury w samym centrum i tam sobie odpocznę, chociaż w nocy jest bardzo zimno. I co? I jak sobie odpocznę, to jutro zmykam stąd, no, z Johannesburga. Trzeba jechać, bo tu zimno. Słuchajcie, moi drodzy, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Ja właśnie wracam na Hillborough, chyba tak się to czyta, tak się wymawia, do tej mieszanki etnicznej. No i co? I słyszymy się w kolejnym odcinku, w odcinku 5. Odcinek 4 uważam za zamknięty. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żeby sandał był bezpieczny tutaj.